Jeszcze gorzej, nie? Dzisiaj Casio. Tak zwany predator, czyli problem z wyświetlaniem poszczególnych segmentów. Jak widzicie, tutaj pewnie powinna być jakaś 10 czy 12 i nie jest. No, tak samo tutaj, no nie? Szkło też jest w średnim stanie. O co chodzi? Chodzi o tą czcionkę. Już Wam pokazuję. To jest takie nawiązanie do tego, czasami się tak potocznie mówi właśnie na zegarki z takim problemem. No, jakaś śrubka jeszcze z innej naprawy. Zegarek fajny, bo jest to Casio stalowe, zawsze jest fajne. Zawsze cieszy takie znalezisko, a znalazłem je na giełdzie, znaczy kupiłem je na giełdzie, tu będziecie mieć link. Na koniec Wam jeszcze wrzucę też, żebyście mieli od razu kliknięcie, jakbyście chcieli. Czy z kopertą będę coś robił? Nie wiem, może jedynie to szkło wymienię. Dzisiaj będzie naprawa. To będzie po prostu bardziej filmik o naprawie niż o samym odnawianiu jakby zegarka. Ja biorę się za rozłożenie go na części i zaraz będziemy coś myśleć. Dobra, bateria zdjęta, jak widać. Wygląda to dobrze, nie wygląda to źle. Nie widzę tutaj jakiegoś syfu. To są też baterie takie, więc one nie powodują jakichś tam wylań, więc to też jest na pewno plusem. No ale co, wyciągam to dalej i się okaże, co dalej będzie trzeba robić z nim. Jakby to wyjąć jeszcze, jakbym wiedział. Tutaj jest jakaś uszczelka. To idzie tam. I tutaj widzę, że jest jakiś... No dobra. Jest. Mechanizm jest. Tutaj czy jest jakiś syf? No coś tam brudu jest i takich nalotów, tak jak tutaj gdzieś coś widać. Więc no do ogarnięcia. Trzeba to rozkręcić dalej i tak, ogólnie w takim przypadku, gdy wyświetla źle cyfry, no to może być kilka przyczyn tego. Jedną z nich, no po prostu, no widzicie, tutaj jednak jest trochę brudu, więc ktoś tutaj coś dotykał. Jedną z nich mogą być brudne te gumki, które tutaj widać pod spodem. Jak widzicie, takie paseczki, no to są gumki, które transmitują jakby napięcie od płytki do tego wyświetlacza. Kolejną wadą może być uszkodzony któryś kondensator, jeżeli tutaj takie są, a pewnie są. I on na przykład daje za małe napięcie, albo w ogóle nie przepuszcza tego napięcia w daną linię i dlatego też nie ma tego przejścia i nic nie wyświetla. Może też być gdzieś jakieś małe zwarcie, jakiś taki problem, nie wiem, z masą, z takimi rzeczami. Może też być po prostu uszkodzony wyświetlacz. Mogą być uszkodzone ścieżki na płytce. Może być, nie wiem, uszkodzony ten cały chip, który tutaj steruje, ten układ scalony, który steruje tym zegarkiem. No, może być trochę tych powodów. Oby nie ten ostatni, bo tego raczej się już nie przeskoczy. No ale no zobaczymy. No i oczywiście fizycznego uszkodzenia wyświetlacza też tutaj nic z tym nie zrobię raczej. No ale trzeba mieć nadzieję, że to raczej brud niż coś takiego. No zobaczmy. No, on gdzieś tam w sobie jeszcze ma jakieś takie napięcia, więc to, że tak się dzieje, to jest normalne. Sprawdźmy, co tam pod nim się kryje. Jest. Jak widać, gumki przyklejone lekko.
więc to już może to czymś świadczyć, ale niekoniecznie. Dobra, ja go, a w sumie zobaczę go jeszcze tak, czy tutaj wszystko w miarę. Nie, no nie widzę jakichś tam uszkodzeń, ale jak widać tutaj są lekkie takie przebarwienia od przyklejonych gumek, więc to będzie trzeba umyć i wyczyścić. Zobaczmy tą gumkę, czy ona zejdzie tak bezinwazyjnie. No, nie były mocno przyklejone, więc jest ok. I czy tutaj jest jakiś brud? No może jest delikatny, ale wydaje mi się, że to nie powinno powodować jakichś tam uszkodzeń. To na razie na bok. W sumie tak od góry go zacząłem otwierać. Mogłem przecież też odkręcić go z tej strony, ale w sumie niekoniecznie trzeba. Jest. To idzie też na bok. No i teraz widać cały układ scalony. Czy tutaj coś widać? Na tych ścieżkach raczej nic nie ma. Na tych dolnych raczej też nic nie ma, nie widzę przynajmniej. Tutaj no chyba wszystko styka. Teraz jak patrzę od góry, czy jakiejś ścieżki nie jest, czy jakaś ścieżka tutaj nie jest przerwana. Ale chyba nie. Tutaj na dole widać od razu, że są w porządku, ale czy tutaj trochę zasłania ten plastik. No nic, i tak go zdejmę. Zobaczymy, co się pod nim dzieje. Izolacja. Cała płytka. No i tak jak myślałem, właśnie tu są kondensatory. Jeden, drugi, pewnie trzeci ten. Płytka jest wciskana, więc ją można wycisnąć. O właśnie. Teraz już wszystko ładnie leży płasko. Od razu sobie sprawdzę, czy ta żaróweczka działa. Dobra, jest. Coś tam się tli. To moje urządzenie też już jest poklejone. Chyba będę musiał sobie jakieś nowe ogarnąć. No i trzeba sprawdzić od razu te kondensatory. Prawdopodobnie to są kondensatory. Są raz, dwa, trzy. Prawdopodobnie zacznę po prostu od lewej, od góry. Nie wiem, gdzie ta ostrość będzie łapać. Jest 245 pikofaradów. Nanofarady. No i tu jest rezystancja. No i w sumie, jak widzicie, no różnią się trochę, nie? Kolorem, więc podejrzewam, że to są właśnie dwa kondensatory u góry, jeden i drugi. No i rezystor, bo tutaj pokazywało rezystancję, nie? Więc jeżeli to jest rezystancja, no to jest ok, no bo zmierzyłem rezystancję. Jeżeli to jest kondensator, to znaczy, że on jest uszkodzony pewnie i trzeba by wymienić. No i jeżeli to jest kondensator, a pokazuje rezystancję, to znaczy, że on by odpowiadał za to uszkodzenie. Ale ja może najpierw po prostu wyczyszczę tutaj wszystko i wtedy będę myślał, co dalej. Ja to myję po kolei i mam nadzieję, że to wystarczy.
Jedyna rzecz, którą zobaczyłem po myciu, to że tutaj jest taki syf. Ale to w sumie jest tylko syf, bo bałem się, że to jest jakaś uszkodzona ścieżka, ale z tego co widzę, to był tylko brud. Nie wiem w sumie skąd się wziął. Czy on jakoś wpływał na to? Raczej nie. No ale jeszcze sprawdzę, czy jest zamknięcie obwodu tak czy siak. Czyli standardowo miernik na piszczenie. No, wskazanie jest nieważne tak naprawdę. Czyli tu i tu. Dobra, obwód jest zamknięty. Jeszcze sprawdźmy ten drugi obwód. I tu też jest zamknięty. Ale jeszcze od drugiej strony. Zamknięcie obwodu jest między tym punktem, a nie tym. Czyli dobrze, że nie pika. Ale tym tutaj. Tutaj dotykam nóżki od tego. Widzicie? No i jest. Bo gdy dotykam tu, przejścia nie ma. Czyli jest w porządku. Tak jak powinno być. No więc co? Zostało chyba złożenie tak naprawdę tego. I może. No to nie ma sensu przedłużać. Może najpierw zacznę od wyświetlacza. Teraz. Tu jest takie wyżłobienie. Widzicie, tu jest takie wyżłobienie, nie? To nie wygląda zbyt naturalnie, że to powstało w fabryce, ale może jednak, a może jednak nie. No nie wiem, zobaczcie. Widzicie? Tak jakby coś tutaj było. No bo te rogi są proste idealnie. Proste, ostre. Ten tutaj. Widzicie, jakby coś brakowało i może przez to nie styka dobrze. Delikatnie. Złożone. Wygląda to chyba dobrze. Chyba wszystko złożone. Ta sama bateria, żeby nie było. Aha, tutaj była za mała bateria. Ale no dobra, no ta sama to ta sama. To już nie ma znaczenia, bo ona i tak dawała napięcie. Chyba odwrotnie. No teraz będzie chyba ok. Jeszcze kolejna. Dokręcona. A bateria trochę lata, bo jest luźna, ale góra-dół nie lata. No i co? I tak naprawdę teraz to jest. Teraz zobaczymy, czy to pomogło, czy nie. Jeszcze gorzej, nie? A sprawdźmy reset. Czy to możliwe, że ja to założyłem do góry nogami?
Czy to jest możliwe? No bo tak by to wskazywało, skoro tu jest ustawienia, a tu są ustawienia, a tu zaczyna migać, nie? Jeżeli to będzie świeciło, świeci. Założyłem odwrotnie wyświetlacz. Dobra, jeszcze raz. No i dobra, teraz będzie chwila prawdy. Jest. Jest, działa. Jak widzicie tutaj światło pada ogromne. O. Czy on był od początku źle włożony? Kurczę, teraz sam nie wiem. Nie no, to wyświetlało dobrze, nie? Tylko, w sensie dobrze. Góra-dół było poprawne, tylko nie było tej części segmentu. No jak widać, udane wszystko. Trochę zajęło, nie wiem, tam z pół godziny, 42 minuty pokazuje mi filmik, więc kupić się opłacało. Ja jeszcze muszę podziałać z tym szkłem, coś zrobić. Zastanawiam się, czy go polerować, czy zostawić w takim stanie. W sumie fajnie byłoby go trochę odświeżyć, ale boję się bardzo o te krawędzie, że znikną. No i ta jeszcze tutaj, nie? No nie wiem, zastanowię się. To miał być filmik z naprawy, więc tylko naprawa. Jeżeli gdzieś tam poleruję, to wtedy serwisów przeważnie nie wrzucam, żeby to nie było też za każdym razem to samo. Jeżeli ktoś chce zobaczyć, skąd ja go mam, to klika sobie tutaj, za ile go kupiłem, jak tanio i dlaczego był taki tani, to pewnie chyba już wiecie. No jeżeli Wam się podobało, to zostawcie coś tam na dole i do następnego. Cześć.